taka dziwna czołówka, o co tutaj chodzi w ogóle, czemu tak? A bo dzisiaj jest świętego Patryka, panie i panowie, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj jesteśmy wszyscy Irlandczykami, wiadomo, dlatego zielone tło, dlatego flaga. Powiem wam nawet, że tutaj w kubeczku mam, jak to mawiał naczelnik więzienia, to, co jak zdejmiesz piankę, to wygląda jak kawa. Także akurat sobie dzisiaj tutaj, także wszystkiego najlepszego. Jeżeli świętujecie w Irlandii, gdziekolwiek indziej, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Świętego Patryka, panie i panowie. A to, co widzieliście na dzień dobry, na początek, to była część parady w Waterford, na której dzisiaj właśnie byliśmy. Było bardzo, bardzo cudownie, bardzo naprawdę wesoło, fajnie. Podobało się mi, a zwłaszcza moim dzieciakom. Cześć Darku, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Cześć Wiktor Z. Słuchajcie, Wiktor za dzień albo 2 ma urodziny, także 100 lat, niechaj żyje nam, wszystkiego najlepszego, bo oczywiście za 2 dni się nie widzimy na żywo, bo nie ma takiego odcinka. Dzień dobry, bardzo fajna parada motocyklowa, w ogóle tam wszystko było, tylko widzieliście kawałek, ale tam oczywiście była straż pożarna i karetka i co tam jeszcze było, jakiegoś różnego rodzaju kluby sportowe, kluby karate, taekwondo i tak dalej, i tak dalej. Także dzień dobry, witam. A gdzie zielona czapka? No nie mam zielonej czapki, miałem mieć zieloną koszulkę, za to tylko ostał się Predator, za to widzisz światło, za to jest flaga irlandzka, nie mylić z flagą Wybrzeża Kościelnego, to jest odwrotnie kolorowo, ale rzeczywiście tak to jakoś jest. Słuchajcie, fajnie, że jesteście, bo dzisiaj tematów jak zawsze nie zabraknie. Dzisiaj rzeczywiście będzie się działo, oprócz tego, że będzie jak najbardziej, jak zawsze, albo prawie zawsze Amazon poleca, to pomówimy sobie o Oscarach, bo rozdano w końcu te nagrody. Więc będzie. Pomówimy sobie o Wężach. Węże 2024, czyli nagrody dla najgorszych produkcji. Będzie o tym, że Nicolas Cage może się pojawić jako aktorski Spider-Man noir. To będzie również dzisiaj pójdzie na tapet. Problemy Marvela. Otóż Marvel kasuje wszystkie, albo prawie wszystkie kontynuacje, więc sobie na tym pomówimy. Niestety będzie również moment przykry, oczywiście pomówimy o tym, że nie żyje Maria, chwali Bóg, panie i panowie. Będzie o nowej, czerwonej Sony, taki jest pomysł. Gwiezdne Wojny Star Wars Rogue Squadron powraca za sprawą Patty Jenkins, a także będzie kilka słów o Alien Romulus, bo wiemy coraz więcej. Będzie oczywiście, jak tutaj widzicie ze mną miniaturka Krzyk 7, bo okazało się, że Neve Campbell wraca. Znalazła się kasa na Neve Campbell. No a także, panie i panowie, pomówimy o tym, że Roger Corman wyprodukuje reboot swojego filmu, czyli sklepik z horrorami. Także jak najbardziej o tym będziemy sobie mówić. I jeszcze mam kilka dla was informacji ciekawych, shortów, także to się pojawi. Ale oczywiście zanim będziemy mówili o sprawach ważnych i ważniejszych, trzeba na początek omówić bieżączkę. Otóż, panie i panowie, co miałem wcześniej mówić? Miałem wam powiedzieć, że rozpoczęliśmy głosowanie, ponieważ rozpoczęliśmy też nową serię w cyklu Kultowe Horrory, a mianowicie Gabinet Figur Woskowych, więc rozpoczęliśmy również głosowanie na to, co będzie oglądane później. Wiadomo, że po Gabinecie Figur Woskowych wybraliście, że będą horrory Dario Argento, ale co będzie później? Otóż tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ daliście 5 propozycji. W tym momencie nie będę wam pokazywał, bo tutaj byście wiedzieli, kto wygrywa. W tym momencie jest 5 propozycji, czyli Gatunek, Cmentarz dla zwierząt, Hostel, Tryloga Roba Zombiego, a także Blob, panie i panowie. Więc w tym momencie wrzucam wam link na Kultowe Horrory. Możecie spokojnie głosować. Możecie spokojnie sobie jak najbardziej głosować. Głosujecie do wtorku do północy. I w przyszłym tygodniu powiem wam dokładnie, który z tych filmów wygrał, który z tych filmów zwycięży i wybraliście. Na razie powiem tak, że pomiędzy dwoma produkcjami jest tylko i wyłącznie 5% różnicy. No więc rzeczywiście jest szansa na to, że będzie ciasno. Będzie dzisiaj Amazon poleca, ogarnąłem się i będzie jak najbardziej, będzie słów kilka o Amazonie. Więc to jest najważniejsze. Druga ważna sprawa oczywiście, we czwartek będzie miał premierę nowy film, co to mówić, z Jake'em Gyllenhaalem, czyli film pod tytułem, dobrze wiecie, Wykidają. Więc będziemy go oglądali na żywo, spokojnie mam taką możliwość, też go obejrzeć, ale to będzie, panie i panowie, na Twitchu. To się wydarzy na Twitchu, nie będzie tego na YouTubie, ponieważ nie można, a taka jest sytuacja, że film jest produkowany przez Amazona, a właścicielem Twitcha jest właśnie Amazon. Więc będziemy to oglądać. Sprawdźcie media społecznościowe, czy to grupę na przykład gdzie to jest? Na Facebooku, czy nasz Discord, możecie tam spokojnie wejść i zobaczyć. Tam będzie informacja, jaki to jest film, bo
Na Twitchu to jest tak, że oglądamy i koniec, tam nie zostaje w archiwum z tego co wiem, więc tak to ma wyglądać, więc zapraszam jak najbardziej, może będzie kilka osób. Zaczynamy oczywiście w sobotę o godzinie 20, bo czemu by nie, skoro 20 jest taka akurat w miarę przyzwyczailiśmy się do tego, więc jak nie ma. Hej, czemu masz 2 streamy na YouTubie? Wow! Ponieważ ten stream tutaj, czyli stream pionowy, to jest nowość. YouTube rzeczywiście próbuje nowe rzeczy, a skoro YouTube próbuje, to ja również próbuję i sprawdzamy co jest, co, gdzie, jak i kiedy. W tym momencie jesteśmy oczywiście, oprócz tego, że na 2 YouTubach jesteśmy na różnych innych platformach, to dokładnie o tym wiecie. Te pionowe, które tutaj widzicie, one będą niepubliczne, więc tylko i wyłącznie, ale pozdrawiam, widzę, że jest kilka osób, jest Bali Bali, liczyłem na obraz panoramiczny. Bali Bali, jeżeli chcesz obraz panoramiczny, to wejdź na kanał i śmignij i tam jest obraz panoramiczny, a nie pionowy. Witam wszystkich. Marcin, jak mija Ci Dzień Świętego Patryka? Bardzo dobrze, właśnie tutaj widzisz. Przepraszam Was bardzo, ale muszę to, co nie wygląda. To, co wygląda jak kawa, kiedy się zdejmie piankę. Także dziękuję bardzo. Byliśmy na paradzie w Waterford i było cudownie. Ale tylko 17% przy 30% znikome szanse na powodzenie. No, słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby więcej Wasz film, czy tam Wasza propozycja wygrała, no to musicie, Panie i Panowie, zrobić tak, ażeby, nie wiem, udostępnić znajomych, będzie wtedy wszystko w porządeczku. Słuchajcie, lecimy, bo rzeczywiście tematów dzisiaj mnóstwo. Bardzo dużo akurat. Zaczniemy od Amazon Poleca. Amazon Poleca jest to cykl, w którym ja Wam prezentuję rzeczy, które mi, no właśnie Amazon polecał, są to bestsellery. Akurat są to filmy, które ja wybrałem, są to filmy, które śmiało Wam mogę polecić i akurat polecam je. Wszystkie te produkcje, akurat 3 dzisiaj wybrałem, właściwie tak naprawdę 5, bo jedna z tych propozycji to jest trylogia. 3, które wybrałem, to mają one albo polskiego lektora, albo polskie napisy. W każdym razie jest polska wersja językowa, Panie i Panowie, więc Ty możecie każdy z tych filmów sobie jak najbardziej nabyć drogą kupna. A co się stanie z tego? No ja po prostu będę miał prowizję. Amazon mi odpali prowizję. Więc pierwszym filmem, który, Panie i Panowie, chciałem Wam polecić, to już jest klasyk, jak dla mnie przynajmniej. Jest to Adwokat Diabła. Keanu Reeves i Al Pacino. Jak tutaj widzicie, bardzo rzeczywiście, panowie, sprawnie film można kupić na Blu-rayasie za 49 zł 99 groszy, więc rzeczywiście całkiem przyjemna cena. I to jest ważne, no bo są oczywiście widzowie, którzy oglądają ten odcinek z odtworzenia, no może już nie być w tej promocji i może te po prostu filmów się skończy. Tutaj widzicie, jest chyba 5, nie, akurat tutaj jest dużo kopii, ale czasami jest tak, że może być dużo tego mniej. Więc Adwokat Diabła z Keanu Reevesem, napisy akurat chyba są w tym przypadku, mi się wydaje, tak, tutaj są napisy polskie, tak, tutaj są napisy, ale też widzę, że jest i lektor, więc pewnie gdzieś tam słychać któregoś z lektorów. Więc to jest pierwsza propozycja, którą chciałem Wam wrzucić. Drugim filmem, który dla was mam i no, może nie świeżynka, aczkolwiek rzeczywiście film wart obejrzenia, co tu dużo mówić, i jest, Panie i Panowie, najnowszy, ostatni Batman. Jak najbardziej Batman, ten z Robertem Pattisonem między innymi, w roli człowieka nietoperza. 39 zł 62 grosze też na Blu-raya się możecie kupić, albo możecie dołożyć 3 zł i kupić drożej na DVD, co akurat nie polecam, bo wiadomo jak jest. W ogóle Batman się drugi opóźnił, ale o tym będziemy też mówić za chwilę. Także film dosyć no, dobry. Według mnie film jest dobry. Witam Cię bardzo, Andrzeju, na Instagramie. Fajnie, że jesteś. I trzecia propozycja, którą mam dla Was, to jest właśnie ta trylogia, o której mówiłem. To nie jest jeden film, a no jak się łatwo dowiedzieć, 3. Wszystkie jak najbardziej również są w wersji Blu-ray, Panie i Panowie, bo jest to Mad Max. Tak, akurat ta wersja z Melem Gibsonem możecie kupić sobie znowuż Blu-raya za 98 zł za 3 filmy, albo na DVD za 236 zł. No, rachunek jest prosty, co tu dużo mówić, nie będę się nawet wygłupiał i dobrze wiemy jak wybrać, żeby rzeczywiście zaoszczędzić. No i tutaj chyba jest tak, no tutaj jest chyba tylko i wyłącznie jedna albo 2 kopie, bo nawet nie mam nawet możliwości, ażeby wybrać, ile byśmy chcieli kupić. Więc te filmy jak najbardziej polecam, bo to są rzeczywiście rzeczy bardzo okazyjnych scenach. No i co tu dużo mówić. Miałem akurat więcej filmów, ale stwierdziłem, że tutaj muszę Wam przedstawić propozycję, której ja mogę spokojnie powiedzieć, o, ten polecam, ten jak najbardziej obejrzyj, bo to jest rzeczywiście coś świetnego, ale no to już dokładnie wiecie. Tutaj Wiktor pisze, ja ostatnio tyle Blu-ray pozamawiałem, że przez następne 2-3 miesiące nic nie zamawiam. No widzisz, ja też niedawno byłem w sklepie charytatywnym i też jednym drugim też przyniosłem chyba z 20 albo 30 filmów, także dosyć spokojnie.
czy opłaca się kupować Blu-ray, DVD w epce streamingu. No i Krystian, no i w tym momencie przytoczę rozmowę, którą miałem z przyjaciółmi, ze znajomymi jakiś czas temu, kiedy to przyszli, stary, normalnie stało się kosmos, jest normalnie koszmar. Nie ma przyjaciół na Blu-rayu, na Netflixie, normalnie ściągnęli, bo stracili licencję. No i w tym momencie ja wyjmuję płytkę i ciach, proszę bardzo, i nie ma sprawy. W tym momencie pamiętaj, że kiedy masz streaming, to ty nie jesteś właścicielem tych filmów. To znaczy, nawet jeżeli sobie ten film, tak na przykład jak na Amazonie czy na YouTubie wykupisz, no to ciągle firma może powiedzieć, ok, no my tak się usuwamy ten film, bo on nam nie jest potrzebny, bo mało osób go ogląda, albo nam się kończy licencja, albo coś, albo tamto i oni ci nie muszą żadnych pieniędzy oddawać, więc ty fizycznie nie jesteś właścicielem tego, a ja w tym momencie chcę sobie obejrzeć film i nie ma problemu, idę na półkę, zresztą widzicie, już niedługo 2000 będzie filmów, idę spokojnie, wyciągam, oglądam i dziękuję bardzo. Oczywiście, oprócz tego mam jak najbardziej platformy streamingowe, bo mam i Netflixa, i Disney+, a także Amazona. Więc wiesz, to już w zależności, czy chcesz. Jeżeli ci na przykład nie zależy na konkretnym filmie, mówisz, a dobra, nie ma na przykład rzeczonego Batmana, no to nie ma problemu, to sobie obejrzę sobie Shreka albo coś, no to spokojnie, nie ma sprawy. Ale akurat ja lubię tak, że kiedy chcę obejrzeć konkretny tytuł, no to chcę akurat obejrzeć konkretny tytuł. My kolekcjonujemy filmy, a już mam ponad 3000 i myślę 4K zacząć zbierać. No i pięknie, Wali, bardzo mnie to cieszy. Nie, jeszcze nie ma, bo wrzuciłem wam ankietę między innymi na Facebooka. Pytanie takie w ogóle, czy chcecie, ażebym nagrał film, powiedzmy, i tam opowiadał przez te kilka godzin o tych filmach, czy tak jak zawsze zrobimy to na żywo. Powiedzmy, odcinek na żywo i ja tak samo jak zawsze to robię. To zobaczymy. A w ogóle wiecie co? Możliwe, możemy, tak, możemy. To ja akurat w tym momencie na YouTubie odpalę ankietę i będziemy mogli spokojnie to ogarnąć. Rozpocznij ankietę. Sekundkę. 3 z okazji 4000 filmów robimy live. 3 nagrać odcinek. I tutaj oczywiście jedne wrzucę live, a drugie odcinek z odtworzenia. No i w tym momencie rozpocznie ankietę. Proszę bardzo, ankieta niech na YouTube śmiga aż do końca odcinka i tak jak wybierzecie, tak zdecydujecie. Dobrze wiecie, że wy akurat mnóstwo rzeczy wybieracie na tym kanale, więc czemu by nie. Panie i panowie, Oscary się rozdały. W zeszłym tygodniu mieliśmy 2 odcinki na żywo, bo w pierwszym mówiłem wam o tych wszystkich zmianach, a potem przez kilka godzin oglądaliśmy Oscary i była to jedna z ciekawszych gal, rzeczywiście, które mieliśmy możliwość obejrzenia ostatnimi laty, bo nie nudziła, była w miarę sensowna, w miarę zabawna i co jest, mimo że się Jimmy'emu Kimmelowi dostało po głowie za pewne żarty o Robercie Downey Jr., ale teraz wam podam tutaj listę, kto co wygrał i ja stwierdziłem, bo tak co roku niby jest, a to może ja sobie po prostu pójdę i postawię jakieś pieniądze na to. W tym roku stwierdziłem, zaszaleję, wybrałem 20 kategorii, jest 23, wybrałem 20 kategorii, na każdą postawiłem jurka, czyli w sumie 20 jurków, no i okazało się, że gdybym wszystkie kategorie trafił, gdybym wszystkie odpalił, to bym wygrał 24 jurki. Czyli nie to, że mi się zwróciło 20 plus 24, nie, 4 jurki bym wygrał, no ale ponieważ nie trafiłem 3 kategorii, w 3 kategoriach się pomyliłem, to dostałem z powrotem 16 bodajże jurków. No widzicie, hazard nie popłaca, tym bardziej, że akurat taka osoba jak ja to robi od wielkiego dzwonu, ale to tak nie ma z tym problemu. Słuchajcie, Oscary. Nie będziemy tutaj omawiać wszystkiego, tylko wam przeczytam, kto co dostał. W ogóle piszcie mi, czy podobało wam się, że takie, a nie inne były nagrody. Najlepszy film Oppenheimer, bardzo zasłużenie. Reżyseria Oppenheimer, Christopher Nolan. Aktor pierwszoplanowy Cillian Murphy, Oppenheimer po raz wtóry. Aktorka pierwszoplanowa Emma Stone, Biedne istoty, bardzo mnie to cieszy. Scenariusz adaptowany, amerykańska fikcja. Scenariusz oryginalny, Anatomia upadku. Film międzynarodowy, Strefa interesów, póki co bez zaskoczeń. Montaż Oppenheimer, zdjęcia Oppenheimer, efekty specjalne Godzilla -1 i to jest piękna sprawa. Muzyka Oppenheimer, piosenka oczywiście Barbie, animacja Chłopiec i Czapla i to było pierwsze wielkie zaskoczenie jak dla mnie, ponieważ ja obstawiałem, że będzie Spider-Man. Z tego względu, że no, nie dość, że wielki hit, a poza tym innego rodzaju animacja, ale się pomyliłem, nie mam z tym problemu. Krótkometrażowa animacja War is Over, inspired by music of John and Yoko. Aktor drugoplanowy oczywiście Robert Downey Jr. za Oppenheimera. Aktorka drugoplanowa Divine J. Randolph za Przesilenie zimowe. Zgadza się wszystko.
Dokument 20 dni w Mariupolu, krótkometrażowy dokument The Last Repair Shop, tutaj też nie trafiłem. Kostiumy biednej istoty, charakteryzacja biednej istoty, scenografia biednej istoty, dźwięk strefa interesów, dźwięku również nie trafiłem i film krótkometrażowy zdumiewająca historia Henry'ego Sugara. Więc rzeczywiście to było dosyć ciekawe rzeczywiście doznanie, przeżycie. Te Oscary tegoroczne, no to były w porządku, kiedy pojawił się golas John Cena. Nie golas do końca, ale wiecie jak to jest, kiedy pojawił się Danny DeVito i Arnold Schwarzenegger wręczając nagrodę i Michael Keaton jako Batman, po prostu coś pięknego. Rzeczywiście ubawiłem się setnie, było mi z Wami bardzo dobrze, bardzo dużo osób było, bo chyba przez całą galę przewinęło się około 1000 osób, więc było to coś rzeczywiście interesującego, coś zawodowego. No ale nie samymi Oscarami człowiek żyje, bo rzeczywiście my też, Polacy nie gęsi iż swoje węże mają, więc węże poznaliśmy, co prawda jeszcze nie nagrody, ale nominacje. I krótko mówiąc, węże to są nominacje, nagrody. Cześć Kasio, witam na Instagramie. To są nagrody dla najgorszych filmów w każdej z możliwych kategorii. Tutaj ja już widzę, w tym momencie jest facet z pana samochodzika, a ja sobie powiedziałem i to już nawet napisałem do Lincolna, że będzie miał pana samochodzika do montowania, ale to zobaczymy jak to jest. Słuchajcie, przeczytam wam tylko i wyłącznie nominacje, nie będziemy się rozwodzić co, gdzie, jak i kiedy. Wielki Wąż, czyli dla filmu, nominacja oczywiście, arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego, za godny lepszej sprawy upór w kręceniu tej samej fabuły od ponad 20 lat i fascynujący systematyczny regres twórczy. No to Mariusz Puisz bodajże. Blef doskonały, potem Wielki Wąż Heaven in Hell, operacja Soulcatcher, The Palace, Pan Samochodzik i Templariusze, za zepsucie filmowego samograja i zmienianie kultowych przygód pana samochodzika w imitację przygód Bonda, koszmarek może i na 4 kółkach, ale ewidentnie bez 5 klepki. Coś w tym jest. Moje dzieciaki nie doglądały pana samochodzika, powiedziały, że ich nudzi w ogóle i nie chcą dalej widzieć. Kolejny film Pokusa, potem Poskromienie Złośnicy 2, czyli Wiele chaosu o nic, Radio Story, a także Ślub doskonały, panie i panowie. Najgorsza reżyseria. Daniel Markowicz za operacja Soulcatcher, Antoni Nykowski za Pan Samochodzik i Templariusze, Mariusz Puiszło za arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego. Mariusz Puiszło w ogóle, my się nieraz śmiejemy, ja się śmieję, że o patrzcie, proszę bardzo, Patryk Wega to robi. Mariusz Puiszło to jest taki po prostu chyba polski Tommy Wiseau, od niego tak naprawdę z każdego filmu wieje tandetą, porażką i tym, czym my nie chcemy, czyli po prostu każdy kolejny film, tak jak to jest mu napisane, regres i my tego więcej nie chcemy. Maria Sadowska za Pokusę, pamiętacie Marię Sadowską, i Michał Węgrzyn za Blef doskonały. Jestem ciekaw, czy znacie, czy widzieliście któryś z tych filmów, czy to są wasze produkcje, które stwierdziliście, o pójdę sobie do kina na ten czy inny film z takiego powodu. Najgorszy scenariusz to Operacja Soulcatcher, cały ten Rzeks, arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego, Pan Samochodzik i Templariusze i Blef doskonały. Rola męska to Mariusz Janicki za Pana Samochodzika, Maciej Musiał za Dzisiaj śpisz ze mną, Mariusz Puiszło za arcydzieło, Michał Roznerski za Blef doskonały i Rafał Zawierucha za Opiekuna. Wygląda na to, że Rafał Zawierucha tylko i wyłącznie w miarę sensowną rolę miał u Quentina Tarantino, a potem wystąpił u Wegi jako Wega i teraz tutaj no po prostu genialnie. Najgorsza rola żeńska. Aleksandra Adamska za Ślub doskonały, Karolina Chapko za Blef doskonały, same doskonałości. Helena Englert za Pokusę, Magdalena Lamparska za Poskromienie Złośnicy i Katarzyna Sawczuk za Heaven in Hell, czyli Niebo w piekle. Najgorszy duet. Roma Gąsiorowska i Maciej Musiał za Dzisiaj śpisz ze mną, Grzegorz Halama, tak, Grzegorz Oklaski Halama i Mariusz Puiszło za arcydzieło, Mateusz Janicki i Samochód za Pana Samochodzika, Magdalena Lamperska i Michał Roznerski za Poskromienie Złośnicy oraz Dawid Ogrodnik i Alko za Jedna dusza. Pięknie, oczywiście cudownie. Występ poniżej talentu. Magdalena Boczarska za Heaven in Hell, Sandra Drzymalska za Samochodzika, Piotr Głowacki za Radio Story, ja uwielbiam Piotra Głowackiego, Dawid Ogrodnik Jedna dusza i Adam Woronowicz Ślub doskonały, proszę bardzo. Najgorszy sequel, prequel lub remake powinno być, albo zżynka, co? Tak jak w Malinach. Arcydzieło, czyli Dekalog, Pan Samochodzik, Porada na zdradę 2, Poskromienie Złośnicy 2 i Różyczka 2. Komedia, która nie śmieszy. Arcydzieło, Blef doskonały, The Palace, Pokolenie Ikea, albo jak mówią Irlandczycy IKEA i Ślub doskonały, a także najbardziej żenująca scena. Mariusz
Pujszo coachuje filmowców w artydziele. Maciej Musiał tańczący z żelazkiem. Dzisiaj śpisz ze mną. Finałowe ujęcie The Palace. Nowoczesne rozmowy harcerskie w Panu Samochodziku. Pojedynek między Woronowiczem i Głowackim w ślubie doskonały. Efekty specjalnej troski. Cześć, witam bardzo serdecznie. Widzę, że mnóstwo osób w tym momencie dołączyło do czatu. Ja zaraz odpowiem, tylko doczytam te cudowne nominacje. Efekty specjalnej troski, randomowe gubienie ostrości kamery w filmie Arcydzieło, finałowy wybuch Operacja Soulcatcher, samochodzik w filmie Pan Samochodzik i Templariusze, walka z powietrzami w latarni Pan Samochodzik i Magdalena Boczarska grająca sama ze sobą jako matka i córka w filmie Różeczka 2. I najgorszy plakat, opiekun, radiostory, ślicznotka, Teściowa 2 i życie w błocie się złoci. I najgorszy przekład tytułu. I tutaj naprawdę do tej nagrody ja czekałem na tą nagrodę, mówię, bo zawsze, i dobrze wiecie, że ja często krytykuję tych naszych tytułologów. I słuchajcie, najgorszy przykład tytułu. Demeter, Przebudzenie Zła. W oryginale The Last Voyage of Demeter, czyli ostatnia wyprawa Demetera powinna być. Forgotten Love, oryginalnie Znachor. Czyli ktoś stwierdził, że Znachor po angielsku, Forgotten Love będzie super. No. Niebezpieczny kochanek, oryginał Cat Person. Cat person, czyli osoba, która lubi koty, czyli kociara, no nie wiem, jeżeli to chodzi o dziewczynę. Porąbani zakochani, oryginalnie Robots, czyli w oryginale roboty. No i Między nami żywiołami, oryginalnie Elemental. Więc rzeczywiście, jak widać, twórcy pokazali klasę, no nie, no pokazali brak klasy, więc rzeczywiście jest słabo. Już tutaj sprawdzam, bo piszecie dużo. Marcinie, czy planujesz nagrać recenzję horroru, gdy rodzi się zło? Pyta Wiktor. Wiktorze, już Ci powiem. Dzisiaj, może z godzinę, może 2 godziny temu, wjechała recenzja horroru filmu Urojenie. Sekundkę, już zobaczę, jaki jest tytuł, żeby Wam nie... Imaginary, a to jest Urojenie. Tak, to wjechało, możecie sobie spokojnie zobaczyć. Już tutaj, gdzie mam moją rozpiskę na najbliższy miesiąc. I już o jaki tytuł pytałeś? Gdy rodzi się zło. Gdy rodzi się zło, tak, jak najbardziej jest w planie. To jest już przyszły tydzień. Także pojawi się Gdy rodzi się zło i również w przyszłym tygodniu pojawią się Pogromcy duchów, ponieważ w Irlandii pogromcy będą o tydzień bodajże wcześniej niż w Polsce. Pujszo i Sadowska staną się bohaterami uniwersum twórców słabych filmów filmopodobnych tworów. No to rzeczywiście to jest, jak pamiętam, ja wiem, z 20 lat temu, jak Pujszo coś tam próbował sklecić, zrobić, i to było takie już beznadziejne, takie nudne, i widać, cały czas robi. No, można zrobić dobrze, bo wiadomo, Koterski cały czas kręci filmy o Adasie Miałczyńskim i to są produkcje albo dobre, albo bardzo dobre, no ale rzeczywiście jest różnie. Cześć Jason, witam Cię bardzo serdecznie. Dariusz. Mariusz Pujszo mnie rozbawił, jak stworzył takiego potworka jak Kacwawa, a później chodził po stacjach telewizyjnych i tłumaczył, że to dobry film, tylko nikt go nie rozumie. Kociarz, no tak, Latesk. Gdzie jest tutaj kolejne? Z tymi Elementals to muszę ich obronić, bo film jest faktycznie o żywiołach, a jak sensownie przetłumaczyć, dać fajny, chwytliwy tytuł do filmu i gadając o żywiołach. No, trzeba by się zastanowić. When Evil Lurk, nie trawią tłumaczenia. Okropny, w każdym razie fajny film. Widziałem już kilka razy, polecam, mocny horror. O, widzisz, czyli już gdzieś tam miałeś możliwość zobaczenia. No, ja jeszcze nie widziałem go, ja sobie pewnie obejrzę w tym tygodniu, bo oprócz tego, no tutaj nie będę czarował, oprócz tego, że w sobotę oglądamy nowego Wikidajła. Pamiętajcie, na Twitchu tym razem, nie na YouTubie, tylko na Twitchu w sobotę o 20. W naszej grupie, czy to na fanpage'u, na Facebooku, na Discordzie, to wszędzie będzie napisane. No to skoro omawiamy nową wersję, no to trzeba byłoby pomówić też o starszej wersji, tak? Tej z Patrykiem, więc możecie się spodziewać jutro albo we wtorek filmu, recenzji, oczywiście klasyka, który uwielbiam, filmu z Patrykiem. Słuchajcie, a Nicolas Cage szaleje, bo mówiłem już nie tak dawno, że przeżywa swoją 58. młodość i nie inaczej jest tym razem, ponieważ Nicolas Cage, toczą się rozmowy, ażeby wystąpił jako aktorski Spider-Man Noir. No, zobaczymy, to jest akurat artykuł Collidera. W ubiegłym roku informowaliśmy, że Amazon szykuje aktorski serial, którego bohaterem będzie Spider-Man Noir. Wtedy wydawało się, że będzie to projekt zupełnie odrębny od tego, co Sony realizuje w kinach w ramach swoich praw do postaci z Marvela. Jednak jedno ogniwo może okazać się wspólne. Nicolas Coppola Cage
Przypomnijmy, że Nicolas Cage zagrał już postać, co prawda tylko głosem, bo było to na potrzeby animacji Spider-Man Uniwersum. Teraz aktor promuje swój nowy film Arcadian i dzięki temu dziennikarze portalu Collider mieli okazję zapytać go o szansę na jego udział w serialu. Nicolas Cage miał dobrą, częściowo wiadomość, otóż przyznał, że rozmowy w sprawie jego powrotu jako Spider-Man trwają. No pięknie. Aktor nie kryje swojego uwielbienia dla postaci, twierdzi, że jest to jeden z największych dokonań legendarnego twórcy komiksów Stana Lee. Zarazem jednak studzi entuzjazm fanów, podkreślając, że choć rozmowy są prowadzone, to żadne decyzje nie zapadły. Pamiętajcie, że teraz ostatnimi czasy bardzo dużo się dzieje i zmienia i będziemy o tym rzeczywiście mówić. W Marvelu są zmiany, w Lucasfilm są zmiany, oczywiście, czyli w Disneyu, krótko mówiąc. Warner Brothers też teraz chyba Paramount zwalnia ludzi, Universal zwalnia ludzi, więc rzeczywiście różnie może być z tymi produkcjami. Batman jest opóźniony o rok. W tym momencie wiemy, że premiera będzie w październiku 26. Przez to właśnie, że był strajk aktorów i scenarzystów. Ja Wam mówiłem, że to nie tylko to, że skończy się strajk i od razu ruszymy. No nie, to się rzeczywiście będzie ciągnęło, a jeżeli nie wierzysz, to sobie możesz odwinąć odcinek, to było bodajże kilka miesięcy temu. Dla tych, którzy nie wiedzą, kim jest Spider-Man, o którym mowa, to alternatywna wersja Spider-Mana. Bohater ten wywodzi się z serii noirowych komiksów Marvela, których akcja toczy się w Nowym Jorku w czasach wielkiego kryzysu. Po raz pierwszy pojawił się w wydaniu w lutym 2009 w komiksie autorstwa Davida Hayna i z polskiego. W tej wersji rzeczywiście znanej jako Marvel Noir, Ziemia 90214, Peter Parker jest dziennikarzem śledczym. Podczas jednego z dochodzeń zostaje ukąszony przez wysoce jadowitego pająka, skąd my to znamy. Doprowadza ono do mutacji, która objawia się szeregiem niezwykłych umiejętności, jak nadludzka siła i szybkość generowanie organicznej sieci, czy zdolność chodzenia po ścianach. Bohater przywdziwa kostium inspirowany mundurem wuja Bena, który służył w lotnictwie podczas I wojny światowej i wyrusza, by stać na straży sprawiedliwości i nieść pomoc mieszkańcom New Yorku. No pięknie. Ja powiem tak, ja byłbym za, jak najbardziej, bo Nicolas Cage, on już wiadomo, że występował w komiksach wcześniej, więc to nie byłoby nic nowego, ale byłoby fajnie rzeczywiście zobaczyć go w takiej wersji. Nie, Okrzyku 7 jeszcze nie było, będzie za chwilę. A dojdziemy do segmentu z straszakami, to będzie. No tak wiesz, najpierw gadamy o komiksach, potem będziemy mieć sci-fi, potem będą straszaki. W tym miesiącu w Polsce wszedł oryginalny komiks Spider-Man, więc można sobie nadrobić. Proszę bardzo, widzicie tutaj Dariusz pisze. Hej Marcinie, Panie i Panowie, póki co jakiś problem z netem, także póki co na telefonie. Spoko, nie ma problemu. Jeżeli wolisz na telefonie, to możesz sobie włączyć, tutaj jest jeszcze opcja, że tak powiem, pionowa, nie tylko, że tak powiem, horyzontalna, ale pionowa, może akurat na telefonie Ci będzie lepiej oglądać, ale jak tam rzeczywiście wolisz. Więc ja jestem za, jak najbardziej jestem za tym, żeby Nicolas Cage wrócił jako Spider-Man Noir. Byłbym bardzo zadowolony. Przypomnę dla tych wszystkich, że na YouTubie trwa ankieta, bo zbliża się czas, kiedy będę miał w swojej kolekcji 2000 filmów, więc ankieta dotyczy tego, żeby zaprezentować Wam te filmy, czy chcecie odcinek na żywo, długi to będzie odcinek, bo uwierzcie mi, pamiętam z przeszłości, że te odcinki to jest około 4-4,5 godziny, czy chcecie po prostu, żebym to ładnie u siebie w domu nagrał, zmontował i wrzucił Wam też dłuższy, domyślam się, odcinek jakiś pewnie, ale nie na żywo, tylko tak, więc do tego tyczy, Panie i Panowie, ankieta. A ja sobie teraz łyknę, herbatki tym razem. Bo w ogóle mam pełen arsenał. Teraz mogę Wam pokazać Iszka, bo woda po irlandzku, Panie i Panowie, to jest Iszka. Iszka Irish Spring Water. Więc tak to wygląda. Dobra, jaki mamy temat kolejny? Temat kolejny, cały czas pozostajemy przy komiksach, ale pogadam troszeczkę o Marvelu, ponieważ rzeczywiście źle się dzieje w państwie duńskim. Chciałoby zdecydować się klasyka. Bob Iger żąda od Marvela wyników, więc Eternals 2 i inne kontynuacje trafiły do kosza. Tak. Ja się cieszę, że Eternals 2 nie powstanie. To jest akurat artykuł Latino Review. Przez lata Kevin Feige, szef Marvela, miał wolną rękę, jeśli chodzi o realizację kinowych widowisk. Te czasy odeszły już do lamusa, przynajmniej taki wniosek można wysnuć, czytając nowe plotki, którymi dzieli się Daniel Richman. Richman to jest akurat dosyć bardzo poinformowana osoba, więc trzeba mu wierzyć. Richman twierdzi, że ofiarą zmiany układu sił jest między innymi widowisko Eternals 2. Co zabawne, dopiero co
bo publikowała się ten jego wpis, w którym stwierdził, że Eternals 2 powstanie. No widać, już nie. Planowana kontynuacja Eternals nie powstanie, choć jego realizacji chce Kevin Feige. Szef Disneya Bob Iger jest jednak przeciwnikiem pomysłu. Nie wierzy bowiem, że kontynuacja ma potencjał, by być hitem. No raczej nie, skoro jedynka była ogólnie beznadziejnym filmem, to tak na boczku. Eternals wprowadziło do MCU nową grupę superbohaterów, to kosmici, którzy w tajemnicy żyją na Ziemi od tysięcy lat. Po zdarzeniach przedstawionych w filmie Avengers Koniec Gry muszą jednak wyjść z ukrycia. Nieoczekiwania tragedia skłania ich do tego, by przeciwstawić się najstarszym wrogom ludzkości. Tam w ogóle jest dużo tych bzdur, które tak naprawdę już w tym momencie nie są brane pod uwagę. Cześć Misio, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Witam wszystkich zielonych lodów dzisiaj życzę. No proszę bardzo, my akurat prawda nie jedliśmy dzisiaj zielonych lodów, bo zimno w miarę, tam było chyba 12 stopni. To wiadomo nad morzem, także niekoniecznie, ale za to mam tutaj, Misio, tu się pochwalę, mam to, co w Killerze mówił, że jak się zdejmie piankę, to wygląda jak kawa, więc sobie mogę popijać. Widowisko nie zostało ciepło przyjęte przez fanów i krytyków. W Ameryce zarobiło $164 miliony, a na świecie kolejne 237. Z tego samego, sekundka, pauza, analiza pauzowana. Z tego samego powodu inne kontynuacje także nie mają szans na realizację. Nie będzie więc Kapitan Marvel 3 i bardzo dobrze, bo rzeczywiście tak jak potraktowali Carol Danvers w tym, że tak powiem, wszechświecie, to po prostu masakra. Było bardzo źle, ponieważ Marvel na całym świecie zarobił tylko 206 baniek. Zerowe szanse na realizację ma również Ant-Man 4, gdyż trzecia część zgarnęła tylko 476. Iger twierdzi, zgodzi się tylko na realizację tych kontynuacji, które mają szansę przyciągnąć tłumę. Jak na przykład Thor, panie i panowie, kolejna część, to chyba Thor 5 będzie. Póki co wiem, że ma zielone światło, ale o tym pomówimy za chwileczkę. Zobaczę tutaj już piszecie znicz. Marcinie, co sądzisz o filmie Skinamarink? Moim zdaniem mistrzostwo. Nie widziałem Skinamarink. A jest, coś się pojawiło z 2022 roku. Skinamarink. Two children woke up in the middle of the night, find the father is missing. All of the windows or doors in their home have vanished. Czyli dwójka dzieci budzi się w środku nocy, nie ma ojca, a okazało się, że wszystkie okna i drzwi w ich domu zniknęły. No nie wiem, ciekawe. Musiałbym zobaczyć, czyli polecasz zniczu. Zobacz sobie może co to jest. Tutaj zostawię sobie IMDb włączone. Pytanie, już tutaj patrzę, co piszecie. Skinamarink polecam. A tutaj masz, a co, w ankiecie jest napisane 4000? Pokaż. No widzicie, pomyliło mi się, 2000 jest, także nic się nie dzieje. Się czepiacie i bardzo dobrze się czepiacie, znaczy, że uważnie słuchacie, oglądacie, kontrolujecie. Więc bardzo mnie to cieszy. Więc wracając do Marvela, wiem, że nie powinienem mówić, jestem zadowolony, że nie powstał, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, jakiej jakości, no właśnie tutaj jest żurek z szelatonu, co prawda, wiesz, wcześniej była kolacja, tutaj mówię Ci, to cała bateria jest, cały sprzęt, byłaby inna kamera, to byście zobaczyli te dzbanki z herbatą i wodę. I no nie były to najlepsze filmy. No, to Ant-Man 3, gdzie rzeczywiście pokonał Kanga. Jak w tym momencie byśmy na przykład chcieli, żeby ten Kang był szefem i porozmawiał, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Naprawdę polecam, Maciej, choć to film specyficzny, dużo kadrów na puste pomieszczenie, dużo ciemności, głosów w tle. No słuchaj, jeżeli jest dobrze zrobione, jeżeli to ma koncept i to rzeczywiście się wszystko składa, to jestem jak najbardziej za, a nawet przeciw, jak to mówił pewien gentleman. No niestety przychodzi taki czas, że teraz trzeba pomówić o tym, że PESEL-u niestety nie oszukamy. Nie żyje Maria Chwalibuk, kobieta samotna z filmu Agnieszki Holland, miała 91 lat. Jest to artykuł od TVN 2024. Panie i panowie, tutaj widzicie, macie panią Marię. Jeden z ważniejszych filmów to Matka Joanna Aniołów, Poszukiwana, wiadomo, znamy. Kobieta samotna Agnieszki Holland. Tylko kilka i wyłącznie produkcji, które tam tutaj się pojawiły w bogatym dorobku
pani Marii, zostanie zapamiętana przede wszystkim jako Irena Misiak, tytułowa kobieta samotna z filmu Agnieszki Holland. Rola ta przyniosła jej nagrodę na festiwalu w Gdyni oraz nominację do Złotej Kaczki. Przypomnę, że Złote Kaczki przyznawał kiedyś magazyn Miesięcznik Film. W jej filmografii znajdziemy zarówno komedię Poszukiwana, Nie ma róży bez ognia, Brunet wieczorową porą Stanisława Barei, Lepiej być piękną i bogatą Filipa Bajona, jak i dramaty, bo był to Korczak, Wajdy Popiełuszko, Wolność jest w nas Wieczyńskiego, Jeziorak Michała Ottowskiego. Aktorka epizodycznie pojawiała się w serialach telewizyjnych Wojna domowa, 08 zgłosie Dom, Na dobre i na złe, czy chociażby Plebanii. Jej filmografię zamyka występ w Carte Blanche Jacka Lusińskiego. Wcieliła się w matkę granego przez Andrzeja Herę, głównego bohatera. Także Pani Mario, zdrówko, no Pani zdrowie tam gdzieś w niebie rzeczywiście, niech się dzieje. 91 lat, piękny wiek, naprawdę piękny wiek. Pewnie nie jedna osoba z nas chciałaby rzeczywiście tyle dożyć. Chciałem iść na urojenie, mówię spoko, zwiastun, ale patrzę, ponarzekajmy, Rand, Galeria, Rand, to mówię, nie idę. No ja powiem Ci, Lancel, moja recenzja wjechała gdzieś za 2 godziny temu, też nie dałem dobrej oceny temu filmowi, więc pomysł fajny, ale mniej więcej to, co się dzieje, gdzie tak w 30 minucie nagle jest o reszty, jak to można oglądać, po prostu masakryczny film, no ale pomysł fajny, ale wiesz, reklamowany jako od twórców, to było od twórców Megan i koszmaru, Five Nights at Freddy's, także tak to jakoś reklamowali, ale mnie ciekawi, ponieważ teraz trochę chciałem powiedzieć o Czerwonej Soni, bo powstaje nowa wersja, pamiętamy ten oczywiście koszmarny film z Bridget Nielsen w roli Soni i Arnoldem Schwarzeneggerem tam pojawiającym się przez chwilę i tutaj jest nowy film i tak się zastanawiam, czy nie będzie to kolejny film, tak jak mieliśmy Pogrom czynienia duchów, bo to rzeczywiście jakoś tak to wygląda, ale nowa Czerwona Sonia porzuci męski punkt widzenia, obiecuje gwiazda filmu Matilda Lutz, podaje nam CBR. Co to będzie znaczyło? Nie mam pojęcia. Cześć Kasper Białek, witam Cię bardzo serdecznie. Oglądam właśnie Godzilla kontra Kong, pisze Kasper na Instagramie. Bardzo dobrze, bo to zasny film. Nadrabiaj, bo niedługo w tym miesiącu już jeszcze, tak, 29 będzie kolejny film o Godzilli i o Kongu. Na ten rok zapowiedziano premierę nowej wersji widowiska Fantasy Czerwona Sonia. Gwiazdą filmu Red Sonia, Matilda Lutz, obiecuje, że tym razem historia bohaterki zostanie opowiedziana z kobiecej perspektywy. Proszę bardzo. Matylda Lutz wciela się w nową Sonię, zdradziła co nieco na temat filmu podczas festiwalu South by Southwest w Austin w Teksasie. O Czerwonej Soni mogę powiedzieć tyle, że pierwsze historie i komiksy o niej były opowiadane z bardzo męskiego punktu widzenia. Nasz film jest zupełnie inny. Stawiamy na kobiecą emancypację, spodobało mi się to w scenariuszu, powiedziała Lutz. Tylko zanim przejdę dalej do artykułu, tak się zastanawiam, czy filmy fantasy, bo to będzie fantasy, no domyślam się, taka będzie koncepcja, czy te filmy fantasy głównie oglądają kobiety. Inna sprawa. Aktorka wtóruje też reżyserce MJ Bassett, która w zeszłym roku zapowiadała, że Czerwona Sonia nie zostanie przedstawiona jako ofiara napaści, bo nie jest tylko, bo nie jest to silna motywacja. O czym opowie film? Na dzień dzisiejszy nie ma czegoś takiego jak dzień dzisiejszy, drogi filmowebie. Na dzisiaj, dopiero co profesor Bralczyk w kanale Zero uczulał, na dzisiaj nie znamy szczegółów fabuły, no to po co piszecie? W roli głównej występuje urodzona we Włoszech Matylda Lutz, w której filmografii są takie tytuły jak Zemsta, Rings i klasyczny horror. Aktorka zastąpiła Hannah John Kamen, która miała początkowo wcielić się w bohaterkę. W filmie pojawią się również Wallis Day, Robert Sheen, Michael Bisping, Martin Ford, Eliza Matengu, za kamerą stanie MJ Bassett, odpowiedzialna za Salomon Kane, Pogromca Zła, Silent Hill Apokalipsa. Czy Silent Hill Apokalipsa to jest druga część? No nie wiem, to jest Silent Hill. Chyba tak. Jeżeli to jest druga część, to po prostu była porażka. No i zobaczymy. Ja akurat lubię oglądać Sonię. Zaraz tutaj odpowiem na pytania, bo tylko no mówię, zastanawiam się, czy to będzie rzeczywiście grane. Kacper, tak, dzisiaj jest live, oprócz tego, że na Instagramie jest, to oczywiście jest na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu, na Twitterze.
I chyba tyle. Także jestem dzisiaj wszędzie. Niedługo, Kacper, będę wyskakiwał z twojej lodówki, więc zobaczysz. Misio pisze, czemu koszmarny film mojego dzieciństwa, bardzo miło wspominam czerwoną Sonię. No wiesz, ja pamiętam ten film i to rzeczywiście nie było dobre, tam były problemy z Arnoldem, bo się okazało, że Arnold na fali tego, że występował w filmie Conan, a to był ten sam producent, nakręcił bodajże jeden dzień zdjęciowy, wiesz, ale okazało się, że czego Arnold nie wiedział, to tego, że był nagrywany w tym samym momencie z 3 czy tam 4 różnych kamer, wiesz, z różnych kątów, z różnych ujęć, no i potem to tak jego tyle wkleili w ten film, że wyglądało, że on po prostu jest rolą drugoplanową, a on to miał być epizodem, oni się strasznie pokłócili, pamiętam, Lorenzo di Bonaventura bodajże, tak się nazywał ten producent, tam były dosyć grube jaja, no i w końcu wyszło jak wyszło. A czy widziałeś zwiastun nowego Kruka? Tak, ale widziałem. Nie znam komiksu, ale wnioskując po tym, jakie były poprzednie filmy, to domyślam się, że Kruk w komiksie to jest mroczny, tak? Że to jest rzeczywiście. A tutaj ten z ryjem jak u tego, jak się nazywa ten dekiel? Ten, co ma takie oczy wytatuowane. Podrzuci mi nazwisko. Ten głupek, co miał akcję ostatnio z psami. No, dokładnie wiecie, ryj mu wygląda jak brunopis, po prostu porysowany, tam wchodzi, rozwala wszystkich, super bohater, on tam 20 osób spokojnie kładzie, no nie wiem, jestem troszeczkę, przyznam szczerze, zaniepokojony, naprawdę zaniepokojony, teraz też powiedziałem, przyznam szczerze, czyli profesor Drarczyk by powiedział, aha, czyli wcześniej nie mówili szczerze, no jakoś tak. Tak, Popek, dziękuję bardzo, Pupencjusz, no i on tak wygląda i tak patrzą, mówię, co to jest, o co tutaj chodzi? Więc zobaczymy. No, widziałem Brandona, mam nadzieję, że będzie też zacny i tym razem, czy obejrzę? Oczywiście, że obejrzę, bo to jest musowo, trzeba będzie porównać, ale zobaczymy. Patrzę dalej, co piszecie. Lancel, koszmarny film, a tu zgłaszam się ja, który miałem na jednej kasecie VHS Konana Niszczyciela i Czerwone Sonie, naprawdę lubię. No wiesz, no wtedy bardzo wiele się filmów różnych lubiło, które teraz się nawet do nich nie przyznajemy. Ja z tego co pamiętam, nawet mi się tam kiedyś w 93 albo 4 podobał przez 2 sekundy film Street Fighter z Jean-Claude'em Van Damme. Obecnie Czerwona Sonia to obecne popularne komiksy, ale film o kobiecie ubranej w metalowej mikrobikini może obecnie budzić zastrzeżenia. Dużo rzeczy może budzić zastrzeżenia. Ja w tym momencie przygotowuję materiał, który zobaczycie we wrześniu, bo akurat wtedy będzie przygotuję materiał o pewnej produkcji, która we wrześniu będzie miała bodajże 20 czy 40 lat i też właśnie, kiedy ta produkcja powstawała, było dużo w porządku, nie ma problemu, a teraz jest mnóstwo zastrzeżeń co do tejże produkcji, że nie jest zgodna z zasadami. Ja tylko przypomnę Panie i Panowie, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hollywoodzie, co ciekawego wydarzyło się. Za chwilę pomówimy o filmie Star Wars Rogue Squadron, bo do tego doszło. Alien Romulus, o tym sobie również pomówimy. Będzie o Krzyku 7, a także o tym, że Roger Corman wyprodukuje reboot sklepiku z horrorami. Stawiam, złote maliny, czyli największe wyróżnienie dostał Puchatek, haha. Dzięki Strupson za donata. Dawno mnie to nie było. Pozdrawiam, złote maliny, czyli największe wyróżnienie dostał Puchatek. A co to jechało? A, to reklama wjechała, dobrze. Nie ma problemu. Patrz, jaka wielka, super. No, wiesz co, ja się śmiałem, ponieważ wy wybieraliście też nagrody dla najlepszej i najgorszej produkcji, no i wy wybraliście Puchatka jako najgorszą produkcję, więc zgadza się po prostu masakrycznie. Zobaczymy. Jestem ciekaw, ponieważ wy przyznawaliście nagrody bodajże po raz 12, teraz węże będą przyznawane po raz 13. Musimy chyba je jakoś rozpromować, wypromować, rozgłosić. Także jak najbardziej jeszcze raz dzięki, Żółwik, piąteczka. Strupson, fajnie, że jesteś i że wbiłeś. Także tematów nam dzisiaj nie zabraknie, więc lecimy dalej, Panie i Panowie, bo jest rzeczywiście o czym gadać. A reżyserka Wonder Woman, czyli Patty Jenkins, wraca do tych Gwiezdnych Wojen, które tam niby porzuciła. Jest to akurat artykuł na podstawie Joe Blow, czy tam Joe Blow, ale muszę tylko jeszcze sprawdzić właśnie filmografię. Dobrze, mamy Patty Jenkins, super, w porządeczku. Będę się o tą filmografię, że tak powiem, opierał. Gdzie jest odcinek, który jest, proszę bardzo, reżyserka Wonder Woman wraca do Gwiezdnych Wojen. Pewnie chłopaki z imersji może niekoniecznie będą zadowoleni, no ale trudno, życie. Patty Jenkins, reżysera.
Drogi filmowebie, albo reżyserka, albo pani reżyser, a nie reżysera. Patty Jenkins to reżysera jest, taka wielka reżysera, że aż tutaj się w kadrze nie mieści. Wonder Woman i jej kontynuacji była ostatnio gościnią. No to zdecydujcie się. Cześć Kasia Ryba. Kasia Ryba, chyba kojarzę. Podcastu Talking Picture w czasie rozmowy ujawniła, że znów pracuje z Lucasfilm nad widowiskiem Star Wars Rogue Squadron. Przypomnijmy, że udział Patty Jenkins w projekcie Star Wars Rogue Squadron został po raz pierwszy ogłoszony w grudniu 2020 roku. Wtedy za scenariusz odpowiadał Matthew Robbins, między innymi Miłość i potwory i także Dora, Miasto zła. Czyli kwalifikacje jak najbardziej na film dla młodszych są. Premiera filmu była zapowiedziana na grudzień 23, jednak potem Patty Jenkins zaczęła pracować nad Wonder Woman 3 i projekt trafił do zamrażarki. We wrześniu 22 film został usunięty z kalendarza premier Disneya. No, zdarzyło się. Wonder Woman 3 oczywiście nie powstała z tego względu, że Wonder Woman 2, czy tam 1984, była delikatnie mówiąc słaba. Jednak Wonder Woman 3 nie powstało. What I say, a? Patty Jenkins w Talking Pictures ujawniła, że w ubiegłym roku wróciła do rozmów z Lucasfilm na temat Rogue Squadron. Umowa na przygotowanie przez nią konspektu scenariuszowego została zawarta jeszcze przed wybuchem strajku scenarzystów. Jenkins twierdzi, że wciąż pracuje nad tekstem. Kiedy przekaże go wytwórni, to od Lucasfilm będzie decyzja zależała, co dalej z nim zrobić. A co wiemy? Szczegóły widowiska nie zostały ujawnione. No oczywiście, że nie. Sam tytuł sugeruje, że będzie to opowieść o elitarnej eskadrze Łotrów, najsłynniejszej jednostce bojowej Sojuszu Rebeliantu i Nowej Republiki. W jej szeregach m.in. walczyli Luke Skywalker i Wedge Antilles. Sama Jenkins kilka lat temu w jednym z wywiadów mówiła, że chce, by Rogue Squadron było najlepszym filmem o pilotach myśliwców w historii, a w charakterze inspiracji zamierza wykorzystać doświadczenia swojego ojca, wojskowego pilota. I tak sobie stwierdziłem, no okej, kobitka się bierze za Gwiezdne Wojny, no i czemu by nie? Jestem jak najbardziej za, a nawet przeciw. I potem stwierdziłem, to ja w ogóle sprawdzę, co ona zrobiła, bo wiadomo, że naprawdę w świadomości, szerokiej świadomości widza, ona zaistniała mniej więcej przy okazji Wonder Woman. To był 2017 rok. Wtedy rzeczywiście zaistniała w szerszej świadomości. I tak stwierdziłem, kurczę, ja sprawdzę, co ona robiła wcześniej. No i Wonder Woman, jak mówiłem, czyli to jest 2017 rok. Strupson. 5 złotych. Kiedy będziesz nagrywać te filmiki na temat miejsc, w których kręcono filmy w Irlandii? Zaraz ci o tym Strupson opowiem. No i wracając do Patty Jenkins, mówię, sprawdzę, co ona tam rzeczywiście robiła. 2017 rok Wonder Woman. No i od tego czasu ona zrobiła Wonder Woman 1984. A oprócz tego jeden teledysk, epilog Etas Emission, nakręciła 2 odcinki serialu I Am the Night i tyle. Czyli kobieta w 7 lat zrobiła jeden film. Tylko jeszcze jaki film? Bo gdyby rzeczywiście ta Wonder Woman 1984 była niesamowitą produkcją, którą my uwielbiamy, którą znamy, która po prostu rozwaliła mózgi, tak jak teraz mnóstwo osób mówi, że po prostu to, co się dzieje przy okazji Dune 2, no to jest nomen omen kosmos, no to byśmy się zgodzili, ale tutaj jest tak, że obejrzeliśmy ten film, no i nie jest dobrze, panie i panowie, nie jest dobrze. Więc co tu można dużo powiedzieć? No nie wróżę jej sukcesu, nie wróżę jej kariery. Mam nadzieję, że się mylę, że będzie rzeczywiście dobrze, lepiej, fajnie, ciekawie, ale to, co się dzieje, no to będzie rzeczywiście słabo. Ale wracając do tego, co pytał Strupson, oczywiście Strupson pytał o filmową Irlandię, panie i panowie, czyli o cykl, gdzie będę jeździł po Irlandii, po miejscach, gdzie kręcono filmy. No okazało się, że w zeszłym roku niestety nie było takiej możliwości, bo pogoda nie sprzyjała, a mam nadzieję, że to niedługo powstanie, bo co? No bo po prostu, krótko mówiąc, chciałbym to zrobić. Mam możliwość niedaleko, przecież był kręcony ostatni pojedynek z Benem Affleckiem, Mattem Damonem i kilkoma rzeczywiście innymi aktorami i kilkoma innymi. U Exford też niedaleko tam był kręcony Szereg Ryan. Może się rzeczywiście uda. Będę to robił sam, niestety. Cześć Agata, witam Cię bardzo serdecznie. Będę robił sam, bo okazało się, że żaden operator nie jest zainteresowany pieniędzmi, jakie proponowałem. Czyli krótko mówiąc, tym, co zebraliście, a żeby na ten cel to wszystko, panie i panowie, poszło. Jakoś tak po prostu okazuje się, że każdy chce dużo kasiory, a no ja dużo kasiory nie mam, krótko mówiąc. O ja Cię.
Człowiek gada, to tak rzeczywiście zasycha w paszczy. Przypomnę, że na YouTubie jest ankieta, możecie głosować, czy chcecie, ażebym o swojej kolekcji filmowej zrobił odcinek na żywo i pokazywał wam im na żywo, czy ażebym nagrał filmik, zmontował go w domu i to w ten sposób wam wyrzucił. Więc dajcie znać, jak tam chcecie. Ankieta trwa do końca dzisiejszego odcinka. Ale może od tego czasu czegoś się nauczyła, albo wyciągnęła wnioski, dlaczego jej film tak kiepsko wyszedł. No wiesz, tak, no mam nadzieję, ale pamiętaj, że ona tylko brała udział w 2 produkcjach, czyli Wonder Woman i Wonder Woman 1984, teledysku i 2 odcinkach. No wiesz, nie bez kozery. Jeżeli na przykład popatrzysz na jakichś innych twórców z Marvela na przykład, także Przemek mnie pozdrawia. A, to ta Agata, cześć, dziękuję bardzo. Pozdrów również pozdrów Przema. Kolega, kiedyś graliśmy w lotki między innymi, ale to było dawno, kiedy jeszcze byłem młody i piękny i grałem w lotkę. A teraz jestem tylko młody. Więc no, dobrze byłoby, gdyby ona coś robiła, wiesz, że nie tylko, że powiedzmy, chodzę po telewizjach, mówię, co będę robić. Nie no, kręć te filmy, rób. Mi to w ogóle w żaden sposób nie przeszkadza, żeby coś się działo. No bo było fajnie rzeczywiście, jak tak popatrzę, jej kariera rozpoczęła się w 2001 roku i zrobiła 2 shorty, potem były właśnie filmy, potem jakieś odcinki serialowe, to się coś się działo, coś się kręciło, no a potem tak nagle się okazuje, że nic, no tylko i wyłącznie te Gwiezdne Wojny Rogue Squadron jest, że tak powiem, w planach. No tak troszkę słabo to wygląda. Słuchajcie, czy są tutaj jacyś fani Obcego? I nie mówię w tym momencie o kolejnej części, którą miałby robić Ridley Scott, tylko mówię o filmie, z którym na szczęście Ridley Scott nie ma nic wspólnego. Jedna ważna rzecz, opowiem wam o tym filmie tylko i wyłącznie to, co jest napisane w artykule. Z tego względu, że akurat tego filmu znam fabułę, no ale akurat nie będziemy się zagłębiać w to, panie i panowie. Alien Romulus, o tym filmie chciałem pomówić. W końcu znamy szczegóły filmu. World of Real podaje. Już niedługo swoją premierę będzie miało widowisko sci-fi Alien Romulus. Do tej pory nie znaliśmy zbyt wiele szczegółów na temat fabuły. Teraz to się zmieniło. A wszystko za sprawą przecieków po pokazie testowym filmu. Strupson. 4 złote. Się dorzucę chociaż trochę. Dziękuję bardzo. Strupson, nie ma problemu, że tutaj jest sprzęt zakupiony. No nie widzicie, bo nie ma tej dodatkowej kamery, ale ten pionowy YouTube stoi sobie na gimbalu, który właśnie został zakupiony na te potrzeby. Także jest w porządku. Jeszcze raz dziękuję, Strupson. A wszystko za sprawą przecieków po pokazie testowym filmu Alien Romulus, jakie miał miejsce w mijającym tygodniu. Dobrze wiecie, że kiedy studio w Hollywood kręci filmy, potem są pokazy testowe i dostają ludzie ankietę na zasadzie, co ci się podobało, co nie, jak odbierałeś tę postać, jak odbierałeś tego aktora i tak dalej, czy wszystko było zrozumiałe, czy nie. I jeżeli wszystko w porządku, no to film idzie do kina, a jeżeli nie, to wtedy scenarzyści siadają, no to wiecie co, musimy zrobić dokrętki. Tak jak mają miejsce dokrętki teraz do nowego Deadpoola. Donosy potwierdzają słowa gwiazdy filmu Kaylee Spaeny, która w jednym z wywiadów ujawniła, że akcja widowiska rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami z Obcy 8 pasażer Nostromu, a Obcy decydujące starcie. Czyli w czasie, kiedy Ripley sobie gdzieś tam dryfowała, akcja tego filmu się będzie rozgrywać. Romulus w tytule filmu to nazwa dryfującego wraku stacji badawczej korporacji Weyland-Yutani. Bohaterami są, przymierzając kosmos, grupa osób specjalizujących się w odzyskiwaniu cennych elementów porzuconych stacji, statków kosmicznych i innych artefaktów. Czekajcie, bo tutaj zaraz mi jakieś prawa autorskie z Arnoldem wyskoczą. Cennych elementów, porzuconych stacji i tak dalej. Romulus jest dla nich łakomym kąskiem. Za późno zorientują się, że jest to śmiertelna pułapka. Tak rozpoczyna się dramatyczna walka o przetrwanie. Ciekaw jestem, jak to się będzie w takim układzie wkomponowywało. Może będzie w ten sposób. W ten fakt, no, że tutaj mamy mieć jakiegoś obcego, tak? No, a tutaj teoretycznie obcych nie powinno być. Pojawiające się w sieci reakcje po filmie Alien Romulus sugerują, że możemy spodziewać się kilku widowiskowych scen obcych. Alien Romulus ma trafić do kin w sierpniu. Podobno jeszcze w tym miesiącu zobaczymy pierwszy zwiastun. No, jestem za, a nawet przeciw. Jak mówię, Ridley Scott, a nawet sprawdzę, domyślam się, że on pewnie jakiś jako producent tam może się gdzieś wkleił, wtrącił, wrzucił. Fede Alvarez reżyseruje, a co jest ważne, tutaj macie kilka jego filmów, między innymi Martwe Zło, Nie oddychaj,
Dziewczyna w sieci pająka, więc no, nie są to złe produkcje, no nie mówmy w ten sposób. Zobaczymy, ale z drugiej strony, co ja to sprawdzam na Filmweb, już tutaj nic nigdy nie ma, żadnych informacji, no ale trudno, tak już w tym momencie jesteśmy, zobacz pełną listę, obsadę twórców, ok, zobaczmy może tutaj twórcy, Fede Alvarez, czy się gdzieś pojawi nazwisko, imię i nazwisko Ridley Scott, pewnie niestety się gdzieś pojawi, ale miejmy nadzieję, że nie. Kostiumy, produkcja jest. Ale tylko dlatego, że właśnie on robił pierwszego i mam nadzieję, że to się skończy na tym i nie wcinał się w ogóle w produkcję tego filmu, nie przeszkadzał, tak jak to przeszkadzało przy okazji części, która miała powstać no, za sprawą tego, że Ellen Ripley miała powrócić, ale niestety się nie udało. Wiktor, kocham Alien, nie tylko ty, ja również jestem fanem Obcego i Predatora. Nie tak dawno po raz wtóry obejrzałem Obcego, bo trzeba córkę wprowadzać w dobre kino. Jurek tutaj pisze, może się okazać, że jeśli Jenkins wypaliło, to wyglądało lepiej niż twórcy znani i renomowani, którzy tworzyli super hity gniotę. No nie wiem, no zobaczymy, wiesz. Ja mówię, jestem za mocno, jeżeli popatrzymy na Gwiezdne Wojny, no nie mieliśmy ostatnio dobrych filmów. Tak naprawdę z tej nowej, że tak powiem, puli gwiezdnowojennych filmów, no to najlepszym był Łotr 1 według mnie. Według mnie mówię, bo nowa trylogia nie jestem fanem. Han Solo to w ogóle szkoda gadać. Spójrzmy story na te spory i pomówmy o Butlerze, zobaczymy. Tak samo jak gra Alien Isolation, gdzie gramy córką Ellen, proszę bardzo. No, a córki Ellen wiadomo, że nie ma, bo Ellen nie może mieć córki, no ale to już jest inszość, jak piszą w kabarecie. No zobaczymy, jak Ridleyu nie będzie się wtrącać, to będzie dobrze, bo to, że producentem jest, to tylko, że odpowiada za markę, jako reżyser będzie miał cojones, to jest szansa. Tak, zgadza się, tylko pamiętaj też, że na przykład jeżeli chodzi o nowego Terminatora, James Cameron również był tylko producentem. A to Tim Miller reżyserował ten facet od Deadpoola i okazało się, że Miller powiedział, że więcej nie chce z Cameronem współpracować, bo mu się wcina, bo mu kazał robić to tak, a nie inaczej, nie miał wyboru, więc rzeczywiście no, z tymi producentami jest różnie. Z Niczu pisze, Marcinie, co sądzisz o nowym trailerze Omen? Nie widziałem jeszcze, z nowych rzeczy to tak naprawdę widziałem, ostatnią rzecz, którą widziałem, to byłby Kruk, nowego Omena jeszcze nie widziałem. Będę na pewno go omawiał, bo już były poprzednie filmy omówione w cyklu Kultowe Horrory, więc tym razem również tak będzie się działo, panie i panowie. Słuchajcie, pora troszeczkę, nie będę, bo rzeczywiście rozwaliłbym wam słuchawki czy coś, pora troszeczkę pokrzyczeć, bo mówimy teraz troszeczkę o filmie Krzyk 7, który powstanie, mimo tego, że główna obsada została zwolniona albo sama się zwolniła. O tym domyślam się za chwilę w artykule od Deadline będzie. A jeżeli nie, to wam o tym przypomnę, opowiem wam, co się działo. I po Krzyku znalazły się Mula. Neve Campbell wraca do roli. Bo pamiętacie, Neve Campbell nie było jej w 6. części, ponieważ ona powiedziała, ja jestem postacią ważną dla Krzyku. Ja ją ciągnę na swoich, że tak powiem, barkach i oprócz Ghostface'a jestem chyba jedyną osobą, która tutaj żyje. No nie, no tam wiadomo jeszcze, że jeszcze między innymi Gail Weathers. Ale jestem ważna i ja chcę podwyżkę. Ja chcę, żebyście mi dali więcej kasy, a jeżeli nie, to nie wracam. No to oni, papa. No to ona, papa i dziękuję bardzo. A w tym momencie ona mówi, więcej kasy musicie sypnąć, bo inaczej nie będziecie mieli serii. Jeśli uważacie, że Krzyk bez Neve Campbell jest jak wegański bigos, mamy dla was dobrą wiadomość. Aktorka potwierdziła właśnie swój udział w 7. części cyklu. Orzeszty. Ciekaw jestem, czy to jest, no to nie mogło być porównanie oczywiście z Collidera, czy tam z komuś, bo nie mają bigosu. Krzyk bez Neve Campbell jest jak wegański bigos. Jeżeli zobaczycie za kilka dni jakiegoś shorta ode mnie na zasadzie, a proszę bardzo, ja wolę żurek, no to wiedzieli już czemu dokładnie. Lecimy dalej. W poście na Instagramie aktorka potwierdziła, że jest na pokładzie Krzyku 7. Oznacza to, że uzgodniono korzystne dla niej warunki finansowe, które wcześniej stały się kością niezgody i zmusiły ją do rezygnacji z poprzedniego filmu. W wywiadach aktorka potwierdziła wielokrotnie, że nie wyklucza powrotu, o ile uda się jej rozwiązać kwestię zbyt niskiej w jej przekonaniu garzy za występ. I bardzo dobrze, normalnie. Trzeba chwycić studio za cojones. Tak mają, nie. John Connor mówił, trzymamy Skynet za jaja, no ale podobnie o podobną rzecz chodziło. Dobrze. Czy oznacza to, że serię wbrew temu, na co się zanosiło, czeka,
świetlana przyszłość, zbyt wcześnie by to oceniać. Ubiegłoroczne turbulencje obsadowe oraz zmiany na stanowisku reżysera sprawiły, że twórcy muszą teraz przemyśleć całą producencką strategię. Za kamerą filmu stanie scenarzysta i pomysłodawca serii Kevin Williamson. Między innymi też to on pisał scenariusz do Halloween H20 oraz do Wiem co z Koszmary minionego lata. Scenariusz z kolei napisze Guy Busick, autor 2 poprzednich odsłon. I niby super, prawda? I niby super, tylko patrzcie w tym momencie, co ja robię. Ja w tym momencie klikam na Kevina Williamsona i wrzucam wam jego filmografię, ale filmografię jako reżysera. Nie scenarzysta, nie producent, jako reżysera. I tutaj znajdziemy film Jak wykończyć panią T z 1999 roku, czyli produkcja sprzed 25 lat. No, przyjęta różnie, a obsada świetna, bo Helen Mirren, Katie Holmes, chociażby Jeffrey Tambor. Więc krótko mówiąc, Kevin Williamson zna straszaki od strony scenariusza, a niekoniecznie od strony fotelu reżyserskiego. Dokładnie wiecie, o co mi chodzi. Co dalej z serią? Krzyk 7 pomyślany jako ostatnia część trylogii o przygodach sióstr Carpenter. Problem w tym, że zarówno Jenna Ortega, jak i Melissa Barrera podpisały kontrakt na udział tylko w 2 filmach, więc potrzebna była kolejna umowa. Co za bakłażan, naprawdę, co za bakłażan. Pomyślcie, macie w planach, to się chwileczkę dłużej zatrzymam, macie w planach nakręcić trylogię i podpisujecie z kobietami kontrakt na 2 części, po czym 3. część się wysypuje. To jest tak samo dokładnie jak kiedy w latach 80. kręcono Batmany, oczywiście Tima Burtona, w roli Harvey'a Denta wtedy występował Billy Dee Williams. W drugiej części, dobrze możecie sobie sprawdzić, występował Billy Dee Williams. I Billy Dee Williams miał tak podpisany kontrakt, że jeżeli kiedykolwiek będzie kręcony film o Batmanie i będą chcieli obsadzić w nim postać właśnie Harvey'a Denta, on będzie pierwszy w kolejce, bo tak miał skonstruowany kontrakt. I kiedy Christopher Nolan postanowił, że w drugiej części przygód o Mrocznym Rycerzu pojawi się Harvey Dent, ta rola poszła do Billy'ego Dee Williamsa. Ale potem stwierdzili, słuchajcie, to my damy tobie jeszcze więcej kasy, bo nie pasujesz do naszego konceptu. Jesteś za stary, to tamto rzeczywiście, więc musieli go spłacić, umówmy się, 30 lat po podpisaniu kontraktu. To jakaś paranoja po prostu w tym chorym młodzie. No ale rzeczywiście jak to jest, tak to jest rzeczywiście zrobione. Tutaj włączam, bo widzę, że Strupson się pytał, jak najbardziej Strupson jest dostępne wspieranie, możesz wesprzeć u góry, tutaj, o proszę bardzo, tutaj to jest Patronite, a na dole jest YouTube, na obydwu platformach jest ta sama zasadność i te same wspieranie, te same koszty i te same plusy. No i z obydwu jak najbardziej możesz spokojnie wskoczyć do naszej grupy Skruchowisko VIP. Ale dobra, lecimy dalej. Barrera podpisała nowy kontrakt, kiedy jednak po ataku na Bliskim Wschodzie aktorka nie oszczędzała ostrych słów. Studio uznało jej medialne wypowiedzi, że są niezgodne z polityką i jest to mowa nienawiści, więc ją zwolnili. W przypadku Ortegi poszło z kolei o pieniądze. Aktorka, która może teraz przebierać w atrakcyjnych ofertach za powrót, zażądała garzy o 1,0 większej od tej, jaką otrzymała za poprzednie filmy. Wow, dużo co? Była to świadomie oferta zaporowa, ponieważ Ortega nie była chętna do powrotu do serii i wiedziała, że Spyglass nie chce sypnąć kasą. Wcześniej studio odrzuciło żądania finansowe Neve Campbell. Przewidywania aktorki sprawdziły się, Spyglass postanowił nie przedłużać z nią kontraktu. W grudniu ujawniono, że filmem rozstał się również reżyser Christopher Landon i oczywiście oficjalna wersja była taka, że Jenna Ortega nie może wystąpić w kolejnej części, ponieważ kręci kolejny sezon serialu Wednesday. No i tak było oficjalnie, ale wiadomo dobrze, jak to jest za kulisami. No więc krótko mówiąc, nie mam, aż może będzie nawet, aż sprawdzę, czy czasem są właśnie jakieś informacje na ten temat odnośnie Neve Campbell, odnośnie tego, ile kasiory pocisnęła studio. Popatrzmy. Nie ma na temat tego żadnej informacji, ale powiem wam tylko tyle, że Neve Campbell za film Churchill The Hollywood Years w 2004 roku zgarnęła $3 miliony. Więc jeżeli za film w 2004 zgarnęła $3 miliony, to domyślam się, że teraz zgarnęła no też pewnie kilka ładnych złotych,
więc bardzo mnie to cieszy, bo studia przeginają ostatnimi czasy, wiecie, to co się dzieje, to jest masakra, oni zwalniają w tym momencie nagminnie ludzi, w tym momencie nie ma jakoś dobrej pasy, sztuczna inteligencja tworzy scenariusz, jakieś tam pomysły, więc studia przeginają, krótko mówiąc, nie będę mówił dalej. Znicz. Marcinie, czy oglądając jakikolwiek horror był taka sytuacja, że ktoś się wystraszył do granic możliwości? Wiesz co, ostatnimi czasy nie, wiesz, teraz oglądałem ten Urojenia Imaginary i akurat tam było tak, że jest kilka straszaków, ale jeden jest dobry, jeżeli są na czacie osoby, które widziały ten film. Chodzi mi konkretnie o tą sytuację, kiedy córka bawi się z misiem wchowanego i przychodzi do łóżka rodziców, żeby się schować pod kołdrą. Tam jest jeden straszak, mi się bardzo rzeczywiście podobał, ale żeby tak dawno już nie było takiego horroru. Talk to Me był dobry, ale nie straszakowo, więc może niekoniecznie. Ciężko ostatnimi czasy o takie dobre produkcje, żeby mógł powiedzieć, że rzeczywiście obejrzałem ten film i wow, ten film, ten horror mnie naprawdę wystraszył i było coś niesamowitego. No nie. Może to jest kwestia tego, że nie mamy aż tylu dobrych straszaków, a może to jest kwestia tego, że po prostu obejrzałem tam już tych filmów kilka, nie będę mówił set czy tysięcy, po prostu dużo, no i jakoś tak niekoniecznie one już, wiesz, mnie robią tak masywną robotę. Dobra, sekundkę. Żurek z wkładką, dla mnie lepsza zupa, mocno kwaskowa i gęsto doprawiona, uwielbiam. No ja w tym momencie mówię, mam tutaj swoją kawkę bez pianki. Także jeżeli chcecie, to możemy później zrobić scenę po napisach, jak często robiliśmy na Discordzie. Cześć Michael, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dobra, lecimy dalej, Panie i Panowie, bo zostajemy cały czas w kręgu straszaków, bo akurat ja lubię straszaki, więc czemuż by nie. Tym razem udamy się do pracowni Rogera Cormana. A pewnie jest kilka osób, może z jedna, która nie wie. Roger Corman naprawdę wypromował mnóstwo znanych aktorów, reżyserów, scenarzystów, twórców efektów specjalnych i tak dalej. Tym razem powstanie nowa wersja jego sklepiku z horrorami. Był film, oglądaliśmy go nawet na kanale Martina w Recenzji Ekstra z Jackiem Nicholsonem między innymi i też była nowsza wersja z lat 80. z Rickiem Moranisem w jednej z głównych ról. I tym razem będzie to twórcy, Roger Corman produkuje reboot sklepiku z horrorami, twórcy Gremlinów 2 na pokładzie, podaje nam Deadline. Roger Corman, Joe Dante i Brad Crevoy pracują nad rebootem legendarnego sklepiku z horrorami. Projekt ma dać początek nowej franczyzie. Nowe uniwersum. Jak ja tego nie trawię, naprawdę, że już w tym momencie oni robią jeden film, a co było przy okazji rzeczonych, już wspomniałem dzisiaj, Pogromczyń Duchów, też to miał być początek nowego uniwersum. Co było przy okazji Mumii z Tomem Cruise'em, też miał być Monsterverse, miał powstawać, tak? Miały być filmy o Frankensteinie, o Drakuli i tak dalej, o Mumii rzeczonej i więcej, no i oczywiście się nie okazało. No nie lubię takich rzeczy. Ja osobiście wolałbym teraz dostać jeden film i jeżeli się okaże, że jest dobry, no to tak samo jak przy okazji Powrotu do przyszłości. Ta scena z doktorem Brownem była zrobiona na jajo. Dobra, lecimy dalej. Nowy sklep z horrorami będzie okazją do ponownego spotkania reżysera Joe Dantego i scenarzysty Charlesa Hassa, którzy współpracowali już razem nad filmem Gremliny 2. Roger Corman i Brad Crevoy będą pełnić obowiązki koproducentów. O czym będzie film? Proszę bardzo. Sklep z horrorami to jeden z najbardziej znanych filmów Rogera Cormana. Opowiada on o pechowym pracowniku kwiaciarni, który przypadkowo powołuje do życia roślinę ludojada. Materiał powstał w ciągu jednego weekendu. Reżyser wykorzystał plan zdjęciowy ze swojego poprzedniego filmu czarnej komedii Wiadro krwi. W jednej z ról mogliśmy zobaczyć Jacka Nicholsona. Tak, on grał tam tego psychotycznego klienta stomatologii. Renesans popularności filmu przypadł na początek lat 80., kiedy na Off-Broadwayu trafił inspirowany nim musical z muzyką Alana Menkena oraz scenariuszem i tekstami piosenek Howarda Ashmana. W 86. produkcja doczekała się filmowej wersji we Franka Oza. Wystąpili tam m.in. Steve Martin i Jim Belushi. A kim jest Corman? To, co wam wcześniej mówiłem. Roger Corman to legendarny reżyser i producent zwany ojcem chrzestnym kina eksploatacji. Potwornicka pewnie by się bardzo chętnie
Rogerze wypowiedziała. Może ją zaproszę kiedyś. W ciągu trwającej 7 dekad kariery wyreżyserował kilkadziesiąt filmów, a jako producent pracował nad setkami. W swoim dorobku ma szereg niskobudżetowych filmów sci-fi, Bestia o milionie oczu, Dzień końca świata, kryminałów Swamp Woman czy biografii gangsterów Machine Gun Kelly. Największe uznanie przyniosły mu adaptacje twórczości Edgara Allana Poe z Vincentem Price'em, m.in. Kruk, Grobowiec Religii, Maska Czerwonego Moru. I był też mecenasem młodych artystów. Pod jego skrzydłami karierę zaczynali wybitni aktorzy jak Jack Nicholson, Peter Fonda czy Robert De Niro oraz reżyserzy Francis Ford Coppola, Jonathan Demme, między innymi także James Cameron. W 2010 roku odebrał honorową nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej za całokształt twórczości. No oczywiście, że będzie oglądane, no bo rzeczywiście Roger Corman to jest postać wybitna. Tutaj nie można powiedzieć, że facet się nie zna. No facet jest cudowny. Te jego filmy no, robione za 5 zł, można by tam powiedzieć, że rzeczywiście jakoś tak to wyglądało. No ale jestem jak najbardziej za. Tutaj widzę, że pytanie, Corman, ten chłop to geniusz, nie ma co. No zgadza się, no wiesz, no, ze świecą szukać. Ostatnio na przykład ktoś mnie zapytał, jeden właśnie z widzów odnośnie Oscarów. Tam była ta akcja z Johnem Sinem, że niby wyszedł na Golasa, tylko tam się tą powiedzmy kartą z Oscarem zasłaniał. Kto w Polsce mógłby coś takiego zrobić? No i ciężko jest pewne rzeczy przełożyć na Polskę, bo my nie mamy takich. Polski rynek filmowy mimo wszystko jest ciągle mały. Jak mówimy o tandetnych filmach, to przychodzi od razu do głowy Patryk Wega. Teraz dorzuciliśmy jeszcze Mariusza Puisz, o którym niesłusznie, naprawdę niesłusznie zapomnieliśmy, bo rzeczywiście kręci koszmarne produkcje. No i coś w tym rzeczywiście jest, że no nasz rynek nie jest. Dobrze. Same rebooty, sequele, remake'i w tym odcinku. Dariuszu, a jak się nazywa nasz program? Co tam w Hollywoodzie? Bo właśnie o to chodzi w tym Hollywoodzie, że cały czas zamiast nowych produkcji, zamiast nowych pomysłów dostajemy remake'i, sequele, zżynki, spin-offy, remoffy i tak dalej. Tego rzeczywiście jest aż za dużo i my tego nie chcemy. Ja osobiście bym wolał w tym momencie pomówić Wam o tym, że o proszę bardzo, Gareth Edwards kręci nowy film i to będzie coś pięknego, coś super świetnego. Dostajemy nową produkcję od Almodovara, Peter Jackson pracuje nad tym, Guillermo del Toro robi taki film, a w tym momencie Wojtek Smarzowski. No ja wiem, że te rzeczy się dzieją, ale to akurat nawet nie jest wrzucane na szpalty. To nawet nie pojawia się w wyszukiwarce. Ja w tym momencie zaraz Wam przedstawię shorty, czyli takie krótkie materiały, które mam dla Was, które Wam przeczytam, artykuły i tak naprawdę tam nie ma takich informacji, które byśmy sobie życzyli. Właśnie jest o tym, że ktoś kręci kolejnego Kruka, że ktoś kręci kolejnego Peacemakera, że ten dostanie kolejny sezon i tak dalej, i tak dalej. Tak to rzeczywiście wygląda. Mi się dwie pierwsze mumie podobały, trzecia z Żytem Lee była słabsza. Ale ty mówisz o innych mumiach. Ty mówisz o tych mumiach z Brendanem Fraserem. Ja mówię o tej nowszej mumii z Tomem Cruise'em w roli głównej. Właśnie chodziło o to, że to miał być początek nowego i to one nie były takie, wiesz, jak troszeczkę à la Indiana Jones, tak dla wszystkich, tylko one były już takie bardziej, wiesz, na poważno straszakowe. Tylko że tam w tym momencie Tom Cruise się wmieszał w produkcję, w scenariusz, w promocję i tak dalej, więc z tego nic nie wyszło. Znicz pisze, Marcinie, czy jest realna szansa, żeby w przyszłości powróciły fajne czasy, kiedy to nagrywałeś podcasty z Galerią Horroru? Mógłbyś powiedzieć, o jakich kanałach jeszcze wystąpiłeś co do podcastów? Gadaliśmy z Rafałem na ten temat nie tak dawno nawet, bo była propozycja właśnie, żeby robić fearcasty po raz wtóry, raz na przykład w miesiącu, ale nie ma takiej opcji w tym momencie. Rafał jest zapracowany. Ostatnio pojawiłem się a propos horrorów na kanale Oh My Blood bodajże. Pogadaliśmy sobie dosyć dłużej przy okazji pierwszych 3 części Władcy Lalek, więc tam jak najbardziej jestem. Na Instagramie Wiktor Nomen Omen robił też ze mną podcast audio. Możesz sobie go u niego na kanale, na stronie na Instagramie sprawdzić. Na Imersji, nie, to się wtedy jeszcze nazywało Wiktor KFK Studio, też tam właśnie było, to było oczywiście o Gwiezdnych Wojnach. U Micha Szczepańskiego bodajże byłem przy okazji Duny pierwszej, także tak naprawdę jeżeli popatrzysz, no u Galeriana Nomen Omen, także jak tak popatrzysz po tych kanałach gości, którzy się tutaj pojawiają na kanale, to raczej zobaczysz. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Jan Kornatko, witam Cię bardzo na Instagramie, fajnie, że jesteś, więc w miarę często się pojawiam. Niedługo jeszcze będzie kilka innych, że tak powiem, pojawi się w kilku innych materiałach, ale to jeszcze póki co nie jest nic ogarniętego. U nas z Martą
by Karolak wyszedł. No, Karolak, rzeczywiście normalnie to by było coś zabawnego, jakby zamiast Jonathan nie poszedł. To uniwersytet zasługuje na orkę na jakichś Oscarach albo innym rozdaniu. No, zdecydowanie tak. Tak, legendarne Fearcasty. Słuchajcie, Fearcasty możecie cały czas, one są cały czas dostępne na kanale Galeria Horroru, albo możecie je znaleźć na moim Spotify'u, Google Podcast, Apple Podcast, gdzie tam słuchacie swoich podcastów. Również są te wszystkie odcinki dostępne, więc możecie sobie spokojnie odpalić w swojej aplikacji i nie ma problemu. Nawet ten, pamiętam, 1 czy 2 odcinki świąteczne, które zrobiliśmy, i tam byłem ja, Rafał, bodajże chyba był Michu, był chyba Julian z Wrót z Kosmosu, i chyba Lincoln, mi się wydaje, czy jakoś tak. W każdym razie taki zbiorowy też jest do ogarnięcia, możecie sobie spokojnie to zobaczyć. Ja tutaj sobie jeszcze chwilkę sobie przepukam gardziołko i zaraz przechodzimy do szorciaków. Nie ma tak, dobra, ciepła herbatka. Jeszcze wąsy zostały. Słuchajcie, shorty, na czym to polega? To są, krótko mówiąc, artykuły, które mam dla Was przygotowane. 2 słowa na temat tego, co się będzie działo, więc lecimy, Panie i Panowie. Młodzi Tytanie dostaną film aktorski, Panie i Panowie. Nowe ekranowe uniwersum DC Comics właśnie wzbogaciło się o kolejny tytuł. Anna Nogueira została zatrudniona do napisania scenariuszu aktorskiego filmu Teen Titans, czyli Robin, czyli między innymi Cyborg. Ready Player 2 powstanie, Steven Spielberg nie stanie za kamerą, Steven Spielberg tylko i wyłącznie wyprodukuje drugą część filmu hitu sprzed rzeczywiście kilku lat. Scarlett Johansson, Panie i Panowie, tym razem o niej kilka słów, dostała propozycję, ażeby wystąpić w kolejnej części Parku Jurajskiego. Czy to się zmaterializuje? Zobaczymy. Storytime, you speak English? Spot on, I speak English too, but this podcast or this live is in Polish, so if you speak Polish, spot on. If not, you have to wait a few days for the subtitles. Lecimy dalej. Więcej mięśni ekran wytrzyma. Arnold Schwarzenegger wystąpi wraz dobra, nie będzie, z Alanem Richsonem, to ten między innymi znany chociażby ostatnio z serialu o Richerze. W filmie Arnold zagra świętego Mikołaja, a Richson zagra złodzieja. Otóż okazuje się, że ktoś ukradnie Arnoldowi prezenty, no i on sprawdza listę swoich złych dzieciaków, szuka złodzieja, który zorganizuje akcję, gdzie pozwoli to odzyskać jego listę. Wygląda zabawnie, może być ciekawie. Batman, jak już mówiłem wcześniej, druga część dostała kopa i został film opóźniony o rok. W tym momencie premiera będzie na październik 2026. Okazuje się, że nie ma scen dostępnych, gdzie można byłoby nakręcić film, oraz przez strajk scenarzystów nie ma planów, nie ma scenariusza gotowego, gdzie można byłoby ogarnąć. Również Venom 3, Panie i Panowie, dostał swój tytuł, jest to The Last Dance i ma to być ostatni film z Venomem w roli głównej. Kevin Feige, ten od Marvela, powiedział, że ja chcę Venoma w MCU, więc możliwe rzeczywiście, że coś więcej się tutaj będzie działo. Dalej, aktorski film o Nowa jest w tym momencie, pracują nad nim w MCU. Bill Hader został zatrudniony jako Cut w filmie Cat in the Hat, animacja tym razem. Co tutaj patrzymy, tutaj mamy dalej. Skończyły się zdjęcia do filmu Sonic 3, w tym momencie już jest zakończono i trwa postprodukcja, więc film jest, krótko mówiąc, montowany. Co jeszcze mam dla Was przygotowane? Dobra, już tutaj popatrzę. Powstanie serial animowany Among Us, Panie i Panowie. Rzeczywiście już obsadziły 4 osoby. Jako czerwony wystąpi Randall Park, Elijah Wood również wystąpi oraz Ashley Johnson i Yvette Nicole Brown również w tej produkcji się pojawią. A czemuż by nie, czemu jak nie. Zdjęcia do serialu, do sezonu, właśnie do filmu, dobra, nie będzie do filmu, Nobody 2, czyli druga część, mogą rozpocząć się pod koniec roku 2024, więc już bardzo niedużo, co tu dużo mówić. I Greta Gerwig, kojarzycie taką panią reżyser, pracuje obecnie nad bardzo wczesnym etapie produkcji filmu Narnia. Rzeczywiście Narnia jest jej przeznaczona i mówiłem Wam o tym, że Batman został kopnięty rok do przodu.
w to miejsce wskoczył inny film, tym razem film o Frankensteinie, reżyseria Maggie Gyllenhaal, na pewno kojarzycie tę aktorkę. Tytuł filmu The Bride, czyli Panna Młoda. W filmie występują m.in. Christian Bale, J.C. Buckley, Peter Sarsgaard, Annette Bening, a także Penelope Cruz. Więc rzeczywiście mnóstwo, naprawdę mnóstwo się dzieje w świecie filmów, w świecie tych ciekawych rzeczy. Patrzę, już to piszecie. A Venomanii będzie reżyserował przypadkiem słynny reżyser Patryk Wega? Na szczęście nie. Na szczęście nie. Ready Player One, rewelacja, tyle smaczków tam było z gier, popkultury, film super wyszedł. Mi się również ten film rzeczywiście podoba. Domyślam się, że Steven wybrał, skoro tak zrobiłem z Parkiem Jurajskim i to w mniejszym lub większym aspekcie zadziałało, a na pewno w aspekcie finansowym to zadziałało, to tym razem zrobimy tak z kolejną franczyzą, z kolejną serią. I chyba już kiedyś był taki film o podobnych elementach, Świąteczna Gorączka, no chyba, że mi się myli. Ale tutaj Arnold będzie Mikołajem, wiesz, on tu będzie Mikołajem, on tu będzie grał Mikołaja, no i po prostu ktoś mu robi tam włam na biegunie do chaty i kradnie mu, no jeszcze nie jest sprecyzowane, ale domyślam się, że albo będzie to kradzież prezentów, albo kradzież listy, którą dzieciaki mają dostać, prezenty, no i na tej liście złych sprawdza, no to szukam jakiegoś przestępcy, który jest bardzo dobry w kradzieżach, więc rzeczywiście będzie bardzo zawodowo. Mam nadzieję, że będzie bardzo zawodowo. Jeżeli lubicie takie odcinki na żywo, my to się spotykamy co niedzielę o 20 czasu polskiego. Mówię polskiego, ponieważ wiem, że są tutaj widzowie również z innych krajów. Wiem, że są ludzie z Wielkiej Brytanii, chociażby też z Kanady, więc daj suba, włącz dzwonek z opcją wszystko i wtedy może jest taka opcja, że YouTube Cię powiadomi o tych wszystkich rzeczach, które się dzieją. Panie i panowie, my widzimy się na żywo za tydzień, oczywiście, że tak, ale przyszły tydzień jest napakowany jak PKS do lichenia, bo jutro wjedzie, oczywiście, że tak, recenzja filmu Wykidało z Patrykiem Swayzem, z samym Elliotem Benem Gazarą i wieloma innymi świetnymi aktorami. We wtorek, jak się ogarnę, to wjedzie recenzja filmu Wykidało 2, bo takowy też był. Środa to oczywiście gabinet figur woskowych. W czwartek zobaczymy, czy zdążę, bo w czwartek właśnie wychodzi nowy Wygidajło. Jeżeli zdążę, to będzie w czwartek, a jeżeli nie, to będzie w piątek, a w sobotę, panie i panowie, pamiętacie, widzimy się na Twitchu. Na Twitchu będziemy oglądać właśnie nowy film Wygidajło z Jake'em Gyllenhaalem w roli protagonisty i Conorem Burakiem McGregorem w roli antagonisty. To będzie rzeczywiście taki jest plan. A oprócz tego w niedzielę się widzimy na żywo i shorty, mówię, napakowany jest jak dobrze zrobiony kabanos, panie i panowie. My za chwilę widzimy się na Discordzie. Możecie tam wbić, jest zakładka scena po napisach, tam sobie pogadamy już w warstwie audio. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Jak oglądasz z odtworzenia, to zaraz pojawią się ekrany, wrzuć, klepnij YouTube, wie co lubisz oglądać. A my, jak już mówiłem wcześniej, widzimy się za tydzień na żywo. Cześć! No i dobrze, tam się skończyło. Jeszcze w tym momencie jesteś, drogi widzu, tutaj. Tam się zaraz właśnie przenosimy na Discorda. Tam sobie pogadamy. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli nie masz linku, to wszystko jest w opisie, przynajmniej głównego materiału możesz sobie wejść, wyszukać. I tak to będzie wyglądało. Popatrzmy tutaj, co się dzieje. Instagram też jest zakończony. Dobra, tutaj też zakończymy. Do zobaczyska. Cześć.